Dzień dobry. Piękna zrobiła nam się jesień. W tą sobotę miałem okazję uczestniczyć w konferencji pod nazwą Stary Dom w remoncie. Na tej konferencji również zaprezentowałem film. Zostałem poproszony o przygotowanie takiego filmu o tym, jak wygląda remont w naszym wydaniu. I pomyślałem, że ten film mógłby być ciekawy dla wszystkich tych, którzy są z nami od niedawna i nie mieli możliwości czy okazji, żeby zapoznać się z naszą historią. A mam też wrażenie, że film będzie ciekawy dla naszych stałych widzów. Film dotyczy głównie roku 2023 i z racji zakresu konferencji, tematyki konferencji, głównie skupiam się w nim na remoncie naszego domu. Zapraszamy. Dzień dobry. Opowiem Wam dzisiaj historię naszego siedliska Dawdyla. Siedliska szukaliśmy przez kilka miesięcy, aż nagle jakoś wieczorem trafiliśmy na ofertę sprzedaży tego miejsca. Na tyle nam się ono spodobało, że ja już następnego dnia w południe byłem je oglądać. A mamy ponad 300 km od naszego domu do tego miejsca. A 2 dni później byliśmy już u notariusza, by później już cierpliwie czekać na decyzję KOWR-u. Nie jesteśmy rolnikami, a siedlisko ma ponad 3 hektary, w tym w połowie jest to las. Dlatego decyzja KOWR-u była tu niezbędna, jak również decyzja Lasów Państwowych. W połowie czerwca staliśmy się oficjalnie właścicielami siedliska i od tego momentu zaczyna się nasza historia. Zauroczyło nas to miejsce. Przepiękne położenie, daleko od sąsiadów, dzikie miejsce, pięknie ukształtowane, 2 strumienie, które biegną przez nasze siedlisko, no i budynki. Przepiękna, stara, oryginalna, drewniana zabudowa. Na siedlisku mamy 4 budynki, 1 dom mieszkalny, drewniany dom mieszkalny, obórkę, stanienkę i całkiem dużą stodołę. Wszystkie budynki są z drewnianych bali, kryte betonową dachówką. Jedynie dom został pokryty blachą trapezową i jest to coś, co będziemy chcieli kiedyś zmienić. Dom niestety znajdował się w takim stanie, że nie nadawał się do zamieszkania. Dlatego nasz remont przez pierwszych kilka miesięcy szedł bardzo powoli, bo pojawialiśmy się tutaj na krótko, nocując pod namiotami, próbując podjąć decyzję, jak finalnie chcemy to siedlisko zagospodarować. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy zdecydowaliśmy kupić przyczepę kempingową. Kupiliśmy dużą, wygodną przyczepę kempingową, która pozwala nam wygodnie w niej mieszkać i przeprowadzać remont, a ponieważ przyczepa jest dość dobrze ocieplona, fajnie zagospodarowana, pozwala nam również spędzać czas w okresach chłodnych. Ja nocuję w tej przyczepie również w zimie. Jest to trochę kosztowne, ponieważ zużywam wtedy bardzo dużo gazu, ale samo to miejsce i to, że tu jest prawdziwa zima. O matko! Tu jest śnieg 30-centymetrowy. To wszystko rekompensuje te niedogodności. Remont domu rozpoczęliśmy chyba standardowo, tak jak każdy z Was, który znalazł się w takiej sytuacji. Od posprzątania. Od gruntownego posprzątania i pozbycia się wszystkich rzeczy, które wydały nam się zbędne. W szoku, czyli w punkcie odbioru gabarytów, przestano mnie lubić już po paru miesiącach, bo pojawiałem się tam bardzo często i wywiozłem do nich kilkanaście przyczep zbędnych mebli, kanap, gumoleum, wykładzin, butelek plastikowych, butelek szklanych. Tego były nieprzebrane ilości
Sam byłem zaskoczony, jak dużo takich rzeczy człowiek potrafi zgromadzić. Zdecydowałem również, że będę dokumentował cały remont domu, jak i nasz pobyt tu na miejscu i prowadzę coś w rodzaju vloga, który w miarę regularnie co tydzień pokazuje to, co działo się na naszym siedlisku. Do rozpoczęcia remontu potrzebowaliśmy jeszcze jednej rzeczy – wychodka. A ja trochę z rozpędu zdecydowałem się dodać jeszcze prysznic. Wychodek, jak i prysznic zbudowałem z materiałów z odzysku. Po tym jak zakończyliśmy porządki, to uznałem, że przyszedł już czas do tego, żeby przystąpić do remontu. Dlatego zdecydowałem się zasięgnąć opinii eksperta, naszego gospodarza dzisiejszego spotkania, pana Piotra Chorodyskiego. Szczęśliwie pan Piotr zgodził się ze mną zdecydowanie w jednym elemencie, że dom warto wyremontować go zgodnie ze sztuką, przywrócić mu dawny blask, przywrócić mu dawny wygląd, bo takich domów i takiej zabudowy niewiele już w Polsce zostało. A co do szczegółów remontu, to tu już było różnie. W części pan Piotr się ze mną zgodził, ale w dużej części zakwestionował moje pomysły, zaproponował zupełnie inne rozwiązania, które teraz sukcesywnie wdrażam. Więc na początku musiałem zacząć od demontażu wszystkich zbędnych elementów. Ponieważ cały dom był zawilgocony, tynki popękane, odpadające. Więc pierwszy krok to usunięcie tych tynków, usunięcie sufitu, tam były deski, te deski były przepuchniałe. Następnym dużym etapem prac remontowych była wymiana podwaliny, wymiana części bali, czyli trzeci, drugi i podwalina są do wymiany. Oraz naprawa, a w rzeczywistości wymiana również całego fundamentu pod domem. Żebym mógł przejść do tego etapu, musiałem doprowadzić do sytuacji, w której będę mógł swobodnie podnosić dom, nie martwiąc się o to, że gdzieś jest jakiś element, który może mi taką operację blokować. Troszkę się zgrzałem. Nie no, zimno w tyłek. No i tak to sobie człowiek odpocząć może. No to teraz sobie trochę posiedzę. Gapa jestem, bo nie wziąłem dłutek do młota, także mam tylko wiertło, no ale dobra, no też jakoś daj radę. Dlatego w pierwszym kroku musiałem usunąć wszystkie betonowe posadzki. One stykały się z balami i stykały się również z fundamentem i bez tego etapu nie mógłbym podnieść domu. Następnie musiałem usunąć również wszystkie ściany z cegieł, które nie były związane ze ścianami domu, a mogły blokować etap podnoszenia domu. Usunąłem również rozwalający się komin. A jak wygląda siedlisko z góry? Fajnie. Komin niestety był w takim stanie, że cegły można było wyjmować ręką. Pomyśleć, że tu był kiedyś komin. No dobrze, to biorę się za przybudówkę. Podnoszenie domu blokowałaby mi również przybudówka, która znajdowała się z tyłu domu. Jej stan był fatalny. Nie dałbym rady podnosić jej razem z domem.
Powiem wam, że ja już widzę ten taras. Będzie piękny. Uwaga, akcja! Musiałem również naprawić, a w zasadzie wzmocnić więźbę dachową, bo podczas operacji podnoszenia domu ta więźba na pewno musiała wypracować i obawiałem się, że może się tutaj coś uszkodzić. Jest tak samo. Jest tak samo, czyli na wzór tej mogę zrobić drugą. Muszę tak zebrać ze 2 cm. A co tutaj za nóż jakiś leży? No to mamy kleszcze już skręcone. Musiałem również usunąć szalunek z jednej strony domu, tak żebym miał dostęp do bali, które wymagają wymiany. Zajęło mi to trochę czasu, ale wreszcie przyszedł moment, w którym mogłem zamówić drewno, zamówić balę do wymiany. Ja chyba nie mogę na to patrzeć. Też mi się tak wydaje. Łap się, Telefon pod ręką. łap się z tamtej strony, we dwoje. Dźwigaj tu, ja z tamtej. To ja nie dźwignę tego. Uwaga. Nie drgnęło. Ja chyba o tym nie wspomniałem na początku filmu, ale jednym z założeń, które przyjęliśmy do remontu tego domu, jest to, że wszystko staram się wykonać sam. Nie mamy żadnej maści przeciwbólowej. A to a propos czego? A propos jutrzejszego dnia. I wreszcie przyszedł ten moment, kiedy mogę przystąpić do wymiany podwaliny i wymiany bali. No i tak, bal wyjęty. Tak to wygląda. No, trzeba było podnieść rzeczywiście o całe 3 cm. Teraz go opuszczę. Nie ma potrzeby, żeby wisiał na tych lewarkach. Opuszczam powoli z obu stron. Dobra, to teraz to trzeba to przenosić. Trudność wymiany bali i podwaliny wynikała trochę z tego, że zręby, czy zamki, jeśli tak to się prawidłowo nazywa, były różne. To nie jest taśmowa praca, to nie są zręby robione według szablonu, więc wymieniając bale musiałem się do tego dostosować i starać się wiernie je stworzyć. Chciałem również przy okazji
w miarę wyrównać szczeliny pomiędzy balami. Bo według mojej wiedzy optymalna szczelina to jest tak w okolicach 3-3,5 cm, a niektóre z tych szczelin miały nawet po 5 cm. To drugi bal włożony. No nie jest to idealnie, ale to też nie było przecież. Pracę nad wymianą bali musiałem przerwać na żniwa. Nasz dom jest omszony w tradycyjny sposób dla tego regionu, czyli słomą żytnią. Pan Piotr zasugerował, że należy zebrać słomę żytnią mniej więcej miesiąc przed żniwami, przed zbiorami. A ponieważ takiej słomy nie da się kupić, to musiałem znaleźć sąsiada, który uprawiał żyto, który zgodzi się, żebym mu fragment tego pola wykosił, zebrał i w ten sposób przygotował sobie materiał do mszenia. No za dużo to nie wykosiłem. Raptem jedna kopka mi się zebrała. No i trochę takiej tam zmielonej słomy. Powiem wam, że nie wiem, czy ludzie wczoraj kiedyś byli silniejsi. No na pewno ciężko pracowali, więc byli lepiej przygotowani do takich prac. A może po prostu byli mądrzejsi i o 7 rano nie pili kawki, tylko wstawali wcześniej, już o 4 to byli na polu, tak żeby pracować nie w pełnym słońcu, w najcieplejszy dzień od kilkudziesięciu lat w Polsce, tylko robili to pewnie w jakiejś sensowniejszej porze. Myślę, że to drugie przede wszystkim. No cóż.
mi się samemu z 2 podnośnikami wymienić balę i podwalinę domu, czyli wymienić tak naprawdę najważniejszy element konstrukcyjny domu. Teraz już tylko fundamenty, ale będzie mi już dużo prościej, bo mam solidną podstawę, za którą mogę ten dom podnosić. Więc to jest niewątpliwie sukces. Tutaj warto też wspomnieć o bohaterze chyba całej tej serii, o wymianie podwaliny, czyli tym marketowym dłutku, który dało radę. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że takim prostym i tanim narzędziem można to zrobić. Za sukces uważam też moje zamówienie na drewno. Nie zabrakło mi ani jednego bala. Miałem wszystkie rozmiary potrzebne. Zamówiłem trochę za dużo, bo liczyłem się z tym, że mogę coś popsuć, ale znowu tu się pochwalę, bo nie popsułem żadnego bala. Co jak na pierwszy raz, bo robię to po raz pierwszy, uważam za sukces. Po wymianie bali przystąpiłem do odwodnienia terenu. Ustaliliśmy z panem Piotrem, że w naszym przypadku, ponieważ dom jest na zboczu i jest to teren dość gliniasty, który trzyma wodę, to zrobimy 2 odwodnienia. Odwodnienie wstępne, tak mniej więcej na 3 metry przed budynkiem, a później jak już wymienię fundament, to zrobimy również odwodnienie fundamentów. Ten etap prac zakończyłem już późną jesienią. Szczęśliwie trafiło się kilka ciepłych dni, więc uznałem, że wykorzystam je, aby zabezpieczyć dom olejem smołowym. Myślę, że wcale nie jest to jakiś brzydki zapach. Taki smolny. Padł do przyczepy, czuję go. Bardzo to wchłania. Mówił mi, żebym cienko smarował i ewentualnie jak będą jakieś zacieki, to je powycieram, czy nie wchłonie po godzinie. Ale to wszystko się wchłonie. To jest suchutkie. Wszystkie stare bale już pomalowałem. Zostało mi, to jest jakieś 2,5 litra. I tu mam do tego barwnik taki brązowy. Powinienem dodać 10%, czyli ćwiartkę tej puszki mniej więcej do tamtej. Powiedz, co o tym sądzisz, że kolor jest niedopasowany? Kolor jest lekko... kolor jest trochę inny, bo jest bardziej brązowy niż czarny. Dlatego, że od frontu chałupka jest bardziej czarna niż brązowa. Ale na pewno bardziej pasuje niż taki jasny. No, to wyszło to tak. W zależności od światła o 6 rano nie ma dużej różnicy. A godzinę później wygląda to tak. A tak po śniadaniu. W południowym, słabym słońcu, późnym popołudniem. A tak to wygląda wieczorem. W zależności od światła mocniej bądź słabiej odróżnia się ten kolor. Ale okej, nie oczekiwałem też cudów, dlatego że każda ściana, z uwagi na to, że operowało na nie w różny sposób słońce, to każda ściana ma też inny odcień. Ta oryginalna, mówię o tej. Zaczęła się zima, więc stanęły wszystkie prace mokre. Mam, że jest to dość monotonna praca. Natomiast mogłem zająć się mszeniem.
Tutaj niestety popełniłem błąd i nie doszacowałem ilości słomy potrzebnej do uszczelnienia domu. To, co zgromadziłem sobie w sierpniu, wystarczyło mi tylko na połowę domu. Zimno. Swoją drogą obserwujcie uważnie, bo moim zdaniem to tu jest mysz gdzieś. I to jest już cały film, który pokazaliśmy na konferencji. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i wszystkich tych, którzy jeszcze jej nie mają, zachęcił do subskrypcji. A jeszcze jedno małe ogłoszenie parafialne. Zmienimy datę publikacji naszych filmów z niedzieli na wtorki. Mam nadzieję, liczę, że Wam to specjalnie nie będzie przeszkadzało, a dla mnie ta zmiana, a mi ta zmiana sporo ułatwi. Może wreszcie odzyskam soboty i niedzielę. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.